Wrocław. Miasto mostów, pełne historii i niezliczonych zabytków. To miejsce, w którym rzeka Odra tworzy malownicze kanały, a urocze figurki krasnali towarzyszą nam na każdym kroku. W tym filmie zobaczymy zabytkowy wrocławski rynek, pospacerujemy po malowniczych uliczkach, wejdziemy na punkty widokowe oraz poznamy faunę Afryki. Zanurzymy się w opowieść o początkach wody i jej roli na ziemi, odpoczniemy w pięknych ogrodach i odwiedzimy galerię sztuki, zarówno taką pod dachem, jak i na świeżym powietrzu. Wrocław kryje bowiem wiele ciekawych miejsc i na pewno każdy znajdzie tu coś dla siebie. Zapraszamy do Wrocławia. Zwiedzanie Wrocławia rozpoczniemy na rynku, który jest jednym z najpiękniejszych i największych rynków w Polsce. Otoczony jest 60 kolorowymi kamienicami, które mają oryginalne nazwy i którymi posługiwali się mieszkańcy, zanim kamienice zostały ponumerowane. Pochodzą one na przykład od godła fundatora lub innego charakterystycznego elementu fasady. Najbardziej popularnymi kamienicami na wrocławskim rynku są m.in. kamienica pod błękitnym słońcem, pod 7 elektorami, pod gryfami, a także kamienica pod złotym słońcem, w której mieści się Muzeum Pana Tadeusza z oryginalnym rękopisem polskiej epopei narodowej. Warto też zwrócić uwagę na fasadę jednej z kamienic, na której znajdziemy domalowane okno, które sprawia, że zachowana jest symetria budynku. Najbardziej charakterystycznymi kamienicami, które stoją w pobliżu rynku, są dwie średniowieczne kamienice zwane Jaś i Małgosia. Wyglądają jak para trzymająca się za ręce i są historycznymi pozostałościami po bramie, która prowadziła na cmentarz przykościelny, zlikwidowany w XVIII wieku. Pomimo upływu czasu, nadal można tam znaleźć napis „Śmierć bramą życia”. Przechodząc przez bramę, dojdziemy do gotyckiej Bazyliki Świętej Elżbiety, którą można zwiedzać. Na 75-metrowej wieży kościoła znajduje się punkt widokowy, z którego przepięknie widać historyczne centrum. Powróćmy jeszcze na chwilę na tętniący życiem rynek. Tutaj bowiem znajduje się stary ratusz, czyli jeden z najlepiej zachowanych historycznych ratuszy w Polsce. Ta imponująca późnogotycka budowla powstawała etapami od XIII do XVI wieku. Dzisiaj w jej wnętrzach mieści się Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, które obejmuje kolekcje od najdawniejszych czasów aż po współczesność. W podziemiach Starego Ratusza znajduje się piwnica świdnicka, jedna z najstarszych restauracji w Europie, działająca od 1273 roku. Będąc na rynku, warto także zwrócić uwagę na pręgierz, który stoi przed Starym Ratuszem, oraz przeniesiony z Lwowa pomnik komediopisarza Aleksandra Fredry. Obok rynku mieści się plac solny, który był miejscem handlu. Sprzedawano tu sól i wiele innych towarów, a obecnie działa tu targ kwiatowy, na którym można kupić kwiaty o każdej porze dnia i nocy.
Wrocław znany jest jako miasto krasnali. W latach 80. XX wieku pojawiły się tu pierwsze postacie uśmiechniętych skrzatów w pomarańczowych czapkach, trzymających w dłoniach kwiatki. Były one dziełem ruchu Pomarańczowa Alternatywa, który w ten sposób protestował przeciwko reżimowi komunistycznemu. Rysunki umieszczano na murach na plamach farby, które powstały po zamalowaniu przez władzę haseł i napisów antysocjalistycznych. W 2005 roku rzeźby krasnali stały się nieodłącznym elementem wrocławskich ulic. Aby je zobaczyć, nie trzeba się specjalnie wysilać, gdyż z roku na rok ich liczba rośnie i jest ich obecnie kilkaset. Na wrocławskim rynku i w jego najbliższej okolicy można zobaczyć najwięcej figurek krasnoludków, w tym pomnik Papy Krasnala. Podążanie szlakiem krasnali to dobry pomysł na wycieczkę z dziećmi. Mostek Pokutnic to kładka łącząca dwie wieże kościoła świętej Marii Magdaleny, która znajduje się na wysokości 45 metrów. To jeden z najlepszych punktów widokowych na historyczne centrum, z którym wiążą się pewne legendy. Jedna z nich głosi, że wieczorami można dostrzec na moście dusze młodych kobiet, które zamiast wyjść za mąż i opiekować się domem, wolały zabawy. Druga zaś pochodzi z mrocznych czasów polowań na czarownice. Według legendy, jeśli oskarżonej kobiecie udało się przejść po mostku, uznawano, że ma pakt z diabłem i skazywano ją na śmierć. Jeśli jednak z niego spadła, zostawała uniewinniona. By wejść na mostek Pokutnic, trzeba kupić bilet wstępu i pokonać prawie 250 schodów. Wnętrze kościoła świętej Marii Magdaleny można zwiedzać bezpłatnie. Hala targowa została wybudowana na początku XX wieku w stylu neogotyckim i od tego czasu działa jako miejsce handlu. Do dziś jest popularnym miejscem, gdzie można nabyć różnorodne towary. Hala targowa oferuje szeroki wybór świeżych owoców i warzyw, dziesiątki rodzajów serów, świeżo palone ziarna kawy oraz wiele innych produktów. Panorama Racławicka to największy istniejący obraz w Polsce. Ma wysokość 15 metrów i długość 114 metrów. Przedstawia zwycięską bitwę Polaków nad Rosjanami pod Racławicami w kwietniu 1794 roku. Panorama Racławicka powstała w Lwowie z okazji 100. rocznicy insurekcji kościuszkowskiej. Namalował ją zespół malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Dzieło umieszczone zostało w specjalnie zbudowanej rotundzie, a efekt trójwymiarowości osiągnięto dzięki połączeniu obrazu olejnego, odpowiedniej perspektywy, elementów dekoracyjnych oraz specjalnego oświetlenia. Panorama Racławicka zaskakuje wielkością oraz realizmem przedstawionych scen. Aby jeszcze lepiej wczuć się w klimat tamtych wydarzeń, całą inscenizację objaśnia lektor.
W Muzeum Narodowym we Wrocławiu znajdziemy bogaty zbiór sztuki od średniowiecza do czasów współczesnych. Można tu zobaczyć m.in. dzieła Matejki i inne obrazy, a także instalacje artystyczne, przykłady rzemiosła i stroje oraz gotyckie nagrobki, witraże i setki innych dzieł. W Muzeum Narodowym zorganizowano kilka wystaw, takich jak ekspozycję zatytułowaną Cudotwórcy, galerię sztuki polskiej, sztukę europejską, śląską oraz kolekcję sztuki średniowiecznej, a także wystawę czasową. Ostrów Tumski to zabytkowa i najstarsza część Wrocławia, którego historia sięga X wieku. Obszar ten był kiedyś wyspą w okolicach ujścia rzeki Oławy. Od XIX wieku wyspą już nie jest, ale nadal prowadzą na niego mosty, z czego najsłynniejszym jest most Tumski. Most Tumski łączy wyspę Piasek z Ostrowem Tumskim. Przez wiele lat był nazywany Mostem Zakochanych. Do 2019 roku wieszano na nim kłódki z inicjałami zakochanych. Po remoncie kłódek nie można już wieszać na moście, więc przeniosły się one na pobliski bulwar Piotra Włostowica na wyspie Piasek. Ostrów Tumski ma obecnie przede wszystkim charakter sakralny. Najbardziej imponującym budynkiem jest archikatedra świętego Jana Chrzciciela. Uważa się ją za pierwszą w pełni gotycką świątynię na ziemiach polskich. Z wieży katedralnej o wysokości 97 metrów rozpościera się panorama Wrocławia. Na szczyt można wjechać windą. Ostrów Tumski kryje również wiele innych zabytków, takich jak kościół świętego Marcina oraz kościół świętego Idziego, który jest najstarszym kościołem we Wrocławiu. Warto również zwrócić uwagę na gotycką kolegiatę Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja, przed którą znajduje się największy na świecie pomnik Jana Nepomucena. Warto wiedzieć, że Muzeum Archidiecezjalne na Ostrowie Tumskim przechowuje księgę henrykowską, pochodzącą z przełomu XIII i XIV wieku, w której zapisane jest pierwsze zdanie w języku polskim. Ogród botaniczny we Wrocławiu został założony w 1811 roku i jest jednym z najstarszych ogrodów botanicznych w Polsce. W XIX wieku wprowadzono wiele innowacji, m.in. grupy geograficzne, ekspozycje surowców roślinnych i roślin kopalnych. Niestety podczas II wojny światowej zasoby ogrodu zostały poważnie zniszczone. W maju 1945 roku ogród botaniczny ponownie udostępniono do zwiedzania. Dzisiaj zajmuje prawie 7,5 hektara i gromadzi blisko 11,5 tysiąca roślin i ich odmian. Najlepszym okresem na odwiedzenie ogrodu jest okres od maja do końca wakacji. Wtedy można zobaczyć rośliny w pełnym rozkwicie.
Ogród botaniczny we Wrocławiu to idealne miejsce na spacer wśród przepięknej roślinności. Znajdujemy się w dzielnicy Nadodrze, gdzie można zobaczyć zwyczajne, stare i odrapane kamienice. Ich podwórka kryją jednak kolorowe murale, które tworzą galerię sztuki na świeżym powietrzu. Aby zobaczyć kolorowe podwórka, należy pójść ulicą Roosevelta i wejść przez jedną z bram do wnętrza osiedla. Zniszczone mury budynków zostały ożywione barwnymi obrazami, postaciami z bajek, reprodukcjami znanych dzieł sztuki, a także portretami mieszkańców i ich zwierząt. Pomysł na kolorowe podwórka narodził się w 2013 roku dzięki malarzowi Mariuszowi Mikołajkowi, który rozpoczął malowanie portretów mieszkańców ulicy Roosevelta. Rok później, wspólnie z innymi artystami i mieszkańcami, zainicjował projekt Podwórko Atelier Sztuki. Hydropolis to nowoczesne centrum edukacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z wodą. Zlokalizowane jest w historycznym podziemnym budynku na czystą wodę z XIX wieku, który zajmuje powierzchnię 4600 m². Już przed wejściem do budynku można zobaczyć imponującą ponad 40-metrową drukarkę wodną, która tworzy dekoracyjne kurtyny wodne. Największe wrażenie robi jednak główna część wystawy, czyli pomieszczenie z panoramicznym ekranem 360 stopni, który pozwala zanurzyć się w opowieść o początkach wody i jej roli na Ziemi. Każda sala w Hydropolis wyposażona jest w interaktywne tablice prezentujące informacje na temat najważniejszych odkryć w podwodnym świecie, właściwościach wody oraz jej wykorzystaniu przez człowieka. Na wystawie można podziwiać dziesiątki modeli statków, łodzi i innych konstrukcji. Zaaranżowano także tutaj kilka salek kinowych, w których można oglądać tematyczne filmy. Zoo we Wrocławiu to najstarszy ogród zoologiczny w Polsce, którego historia sięga 1865 roku. To, co robi jednak największe wrażenie, to część wrocławskiego zoo, która powstała znacznie później, bo w 2014 roku, czyli nowoczesny pawilon Afrykarium, który poświęcony jest wyłącznie faunie Afryki. Afrykarium to kompleks 21 basenów, w których żyje kilka tysięcy ryb, płazów, gadów i ssaków. To pierwsze na świecie oceanarium prezentujące faunę jednego kontynentu – Afryki. Prezentuje różnorodność 6 regionów – Morza Czerwonego, Afryki Wschodniej, Kanału Mozambickiego, Wybrzeża Szkieletów, bagna Okavango i dżungli Kongo. Zoo we Wrocławiu rozciąga się na obszarze około 33 hektarów i jest domem dla około 12 tysięcy zwierząt, reprezentujących ponad 1100 gatunków.
Ze względu na bogactwo atrakcji, planując wizytę w zoo we Wrocławiu, warto zarezerwować co najmniej 3 godziny. Hala Stulecia to jedno z najważniejszych dzieł architektury XX wieku, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ma wysokość 42 metry i średnicę 67 metrów. W momencie powstania hala ta miała żelbetowe przykrycie o największej na świecie rozpiętości. Projektantem hali widowiskowo-sportowej był wrocławski architekt Max Berg. Jej budowa związana była z organizacją wystawy stulecia, która upamiętniała stulecie odezwy cesarza Fryderyka Wilhelma III, wzywającej do powszechnego oporu przeciwko Napoleonowi. W okresie PRL-u nazwa obiektu została zmieniona na halę ludową. Obok hali stulecia można zobaczyć fontannę multimedialną, która ma powierzchnię około 1 hektara i która jest największą tego typu atrakcją w Polsce. Od maja do października codziennie odbywają się tu pokazy przy różnych gatunkach muzyki. Wstęp na pokazy jest wolny. Wrocławska fontanna otoczona jest zabytkową pergolą, która składa się z ponad 700 kolumn pokrytych winoroślami, która jest świetnym miejscem na spacer. W bliskim sąsiedztwie fontanny znajduje się pawilon 4 kopuł, w którym mieści się Muzeum Sztuki Współczesnej, a także iglica, która powstała w 1948 roku i była jednym z obiektów przygotowanych z okazji wystawy ziem odzyskanych. Iglica ma ponad 90 metrów wysokości i waży 44 tony. Park Szczytnicki jest jednym z największych parków Wrocławia. Jego powierzchnia wynosi około 100 hektarów. Zlokalizowany jest na terenie dawnej wsi Szczytniki i właśnie stąd pochodzi jego nazwa. Główną atrakcją Parku Szczytnickiego jest ogród japoński, powstały w 1913 roku przy okazji organizowanej we Wrocławiu wystawy stulecia. Ogród japoński został zaprojektowany zgodnie z zasadami tworzenia orientalnych ogrodów. Na jego teren wchodzi się przez bramę, a następnie ścieżka prowadzi wśród egzotycznych roślin do stawu położonego w samym centrum. To idealne miejsce na popołudniowy spacer, szczególnie późną wiosną. Wstęp do ogrodu jest płatny. Wyjątkowym miejscem w Parku Szczytnickim jest również kilkusetletni drewniany kościół pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena. We Wrocławiu pod nasypem znajduje się unikalna industrialna przestrzeń, która składa się z lokali usytuowanych pod wiaduktem kolejowym, zaledwie kilka minut od dworca Wrocław Główny. Przejeżdżające nad nimi pociągi dodają temu miejscu niepowtarzalnego charakteru. Pod nasypem to miejsce, gdzie toczy się życie wrocławskiej gastronomii. Schowane pod wiaduktem klimatyczne bary, pizzerie oraz różnorodne restauracje i sklepy przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów. Sky Tower to pierwszy drapacz chmur we Wrocławiu i najwyższa budowla w mieście. Ma 212 metrów wysokości, a na 49. piętrze znajduje się punkt widokowy. Bilety na taras widokowy warto kupić wcześniej, np. przez internet. Wjazdy na 49. piętro odbywają się co 30 minut.
Przez okna punktu widokowego Sky Tower roztacza się przepiękna panorama Wrocławia. Doskonale widać z niego zachodnią i północną część miasta, ale nie tylko. Przez wysokie okna można także zobaczyć Górę Ślęże, a przy odpowiedniej pogodzie także Chełmiec i Śnieżkę. Mamy nadzieję, że z tym filmem zaplanujecie udaną wycieczkę do Wrocławia. Zachęcamy do zasubskrybowania kanału Poznaję Kraje, by być na bieżąco z kolejnymi naszymi filmami.